ThinkWare U3000 wykorzystuje radary dla zapewnienia rekordowo długiej, aktywnej ochrony zaparkowanego pojazdu. Tak, w tym wideorejestratorze samochodowym znajdziemy rewolucyjne czujniki oparte o radary, po jednym na kamerę przednią i tylną, oraz dedykowany tryb nocny monitorowania parkingowego. Wideorejestratory24.pl, czyli tylko sprawdzone kamery samochodowe. Cześć! Dziś na tapet trafia wideorejestrator stworzony do ochrony parkingowej. Głównym jego wyróżnikiem jest wyposażenie zarówno kamery przedniej, jak i modułu tylnego w czujniki mikrofalowe, czyli mamy do czynienia z aktywną detekcją ruchu opartą o radary. Dlaczego jest to tak istotne, stanowiąc swoisty game changer? Odpowiedzią jest pobór mocy generowany przez wideorejestrator. Inne kamery samochodowe pracujące w aktywnym trybie monitorowania parkingowego generują pobór mocy zbliżony lub niewiele niższy od tego w czasie jazdy. Sprawia to, że po kilkunastu, czy w najbardziej optymistycznych scenariuszach po kilkudziesięciu godzinach tracimy ochronę parkingową. Dzieje się tak za sprawą wyczerpania nadwyżki energii w akumulatorze pojazdu, tudzież po wydrenowaniu zasobów powerbanku samochodowego, w zależności od tego, w jaki sposób zasilamy kamerę. Są naturalnie wideorejestratory z trybami niskiego poboru mocy, ale wtedy nagrania prowokowane są jedynie po wystąpieniu wstrząsów, co jest rozwiązaniem dalece mniej skutecznym niż aktywna detekcja ruchu. W ThinkWare U3000 sprawy wyglądają inaczej. W czasie detekcji za pomocą radarów pobór mocy jest zminimalizowany do tego stopnia, że nie jest on odnotowywany przez użytą aparaturę pomiarową. Czyli efektywnie można powiedzieć, że wideorejestrator aktywnie czuwa, wykrywając ruch, praktycznie nie obciążając instalacji elektrycznej pojazdu. Rewelacja. Czy w takim razie kamera będzie generować nieustanną ochronę parkingową? Odpowiedź to sakramentalne, to zależy. Trzeba pamiętać, że po wykryciu ruchu i rozpoczęciu zapisywania plików pobór mocy będzie już generowany. Na relatywnie niewielkim poziomie niecałych 3 W, ale jednak. Tak więc w scenariuszu, kiedy auto pozostawimy na wiele dni w miejscu, gdzie ciągle będzie coś wzbudzać nagrywanie, siłą rzeczy energii może kiedyś zabraknąć. Natomiast w przypadku pojazdu w miarę regularnie użytkowanego lub braku nadmiernej liczby wybudzeń czujników, faktycznie możemy mieć do czynienia z ciągłą, nieustanną, aktywną ochroną zaparkowanego pojazdu, długotrwałą ochroną. Radary umieszczone z przodu i tyłu pojazdu, kolokwialnie mówiąc, robią robotę. Należy mieć na uwadze, że w tak skonfigurowanym trybie parkingowym, gdzie niejako cała kamera jest uśpiona, a aktywne są jedynie czujniki mikrofalowe, nie możemy mieć do czynienia z buforowanym zapisem. Z drugiej strony radar działa już ze znacznej odległości w praktyce, więc na nagraniach nie mamy tego, co poprzedza pojawienie się ruchu, ale zapis rozpoczyna się bardzo szybko po jego detekcji. Czyli na takich przykładach z życia widać, że zanim uda się podejść czy też podjechać do pojazdu, to faktycznie pliki są już rejestrowane. Radary nie są również podatne na poziom oświetlenia, działając tak samo zarówno w dzień, jak i w ciemnościach. Nie jest to osiągalne w innych kamerach, w których detekcja ruchu odbywa się po prostu na zasadzie analizowania obrazu nagrywanego przez kamerę. Czy jest to rozwiązanie idealne? Z pewnością nie i zapewne może wystąpić sytuacja, kiedy czujnik po prostu nie zadziała. Nie zadziała wtedy, kiedy powinien. W czasie testów dało się też zauważyć sytuację, kiedy nagrywanie było fałszywie wzbudzane. Jednak w ogólnym rozrachunku widać, że kamera poprawnie interpretuje ruch i zapisuje nagrania zarówno w dzień, jak i w nocy. Generalnie U3000 znakomicie czuje się przy monitorowaniu parkingowym w nocy. Dzięki trybowi Super Night Vision po wybudzeniu przez radar rejestrowany obraz ma płynnie podbijaną ekspozycję, zaczynając od klasycznego nagrania, aby po kilkunastu sekundach uzyskać zdesaturowany praktycznie monochrom ze zwiększoną czytelnością tego, co w całkowitych ciemnościach, jak z kamery monitoringu przemysłowego. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Naturalnie nie jest tak, że rozpoznamy w ciemnościach twarze wszystkich przechodzących osób, czy też odczytamy tablice pojazdów zaparkowanych, przejeżdżających, nadjeżdżających, mijających. Natomiast czytelność tego, co widoczne w ciemnych wnętrzach pojazdów, czy też w ciemnych partiach obrazu po prostu, potrafi zaskakiwać. I na chwilę obecną jest to bardzo wyróżniający się tryb nocny w monitorowaniu parkingowym, który może skusić część osób chwalących analogiczne rozwiązania swego czasu dostępne w starszych modelach innego koreańskiego producenta.
Przeznaczenie ThinkWare U3000 stricte do ochrony parkingowej widać też po dostępnych możliwościach konfiguracji urządzenia. W tym modelu ustawienia parkingowe dominują wszystkie inne. Z zasługujących na wspomnienie ustawień wymienić należy tryb dedykowany do pracy z powerbankiem samochodowym, pozwalający na wykorzystanie pełni zgromadzonej w nim energii. Natomiast jeśli kamera będzie podłączona bezpośrednio do instalacji elektrycznej, czerpiąc energię z akumulatora pojazdu, na pochwałę zasługuje możliwość konfiguracji progów odcięcia ochrony akumulatora, czyli tego poziomu zabezpieczenia akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem. Mamy tu dostępne osobne zakresy dla powiedzmy takich typowych pojazdów, aut hybrydowych oraz elektrycznych i całe spektrum regulacji od 11,6 do 14,6 V, czyli zapewniona będzie pełna kompatybilność z każdym pojazdem. Dodatkowo mamy też możliwość ustawienia, które miesiące będą interpretowane jako zimowe, aby wtedy automatycznie poziom ochrony akumulatora był zwiększony. Ponadto kamera informuje o przejściu w tryb nadzoru parkingowego komunikatem Parking Recording Will Now Start, a po wybudzeniu z trybu parkingowego informuje komunikatami o ilości i rodzaju zdarzeń, jeśli takowe zostały odnotowane w trakcie monitorowania parkingowego. Analogiczne informacje znajdziemy również po połączeniu za pomocą aplikacji. Jeśli więc ochrona zaparkowanego pojazdu jest dla kogoś priorytetem, ThinkWare U3000 zdecydowanie jest produktem, który należy brać pod uwagę, ponieważ monitorowanie parkingowe wyróżnia się tutaj na tle konkurencji. Oprócz niezwykle zaawansowanej ochrony parkingowej, ThinkWare U3000 zapewnia również możliwość dostępu zdalnego za pomocą internetowej chmury. Szerzej funkcje chmury ThinkWare, możliwość dostępu za pomocą dedykowanej aplikacji ThinkWare Connected, czy też bezpośrednio z poziomu przeglądarki komputera, omawiam przy okazji recenzji siostrzonego modelu ThinkWare T700, do której link wyświetla się teraz w tym miejscu oraz dostępny jest również w opisie. W tym miejscu wspomnieć muszę jedynie, że w czasie monitorowania parkingowego z wykorzystaniem radarów nie jest możliwe zdalne połączenie się z kamerą. Jest to zrozumiałe, kamera pozostaje wtedy niejako w uśpieniu, a aktywnie obszar przed i za pojazdem monitorują jedynie dedykowane radary. Istotne z punktu użytkownika jest również to, że w ultraoszczędnym trybie parkingowym nie obejrzymy również nagrań z wcześniejszych zdarzeń, ponieważ nie są one automatycznie ładowane do internetowej chmury i potrzebny jest aktywny wideorejestrator, aby móc dokonać podłączenia, odtworzenia, pobrania nagrań. Zwracam na to szczególną uwagę, ponieważ konkurencja potrafi mieć to o wiele lepiej rozwiązane. ThinkWare U3000 nie posiada również wbudowanego modemu LTE, tak więc dostęp do sieci musimy zapewnić z zewnątrz, chociażby za pomocą prostych routerów mobilnych. Link zamieszczam w opisie. Kamera łączy się po prostu z siecią Wi-Fi, a szczegółowy opis tego, jak ustanowić takie połączenie, znajdziesz bezpośrednio w opisie produktowym kamery. Link naturalnie również dostępny w opisie filmu. Wideorejestrator ThinkWare U3000 pochwalić się może niezwykle szczegółowymi nagraniami w rozdzielczości 4K dzięki flagowemu przetwornikowi optycznemu Sony Starbase drugiej generacji oraz znakomitej optyce, dzięki czemu z nagrań można odczytać wiele kluczowych elementów, również jeśli chodzi o to, co znajduje się w dużej odległości od pojazdu. Aby lepiej móc ocenić użyteczność nagrań, weźmy dla kontekstu inną koreańską kamerę z przetwornikiem Sony Starbase 2 4K oraz dostępem poprzez internetową chmurę, czyli Blackview DR970X LTE+. Jak widać, w pogodny słoneczny dzień daje się zauważyć zauważalną przewagę ThinkWare U3000. Optyka U3000 jest ostrzejsza i zapewnia zdecydowanie wyższą rzeczywistą zdolność rozdzielczą. Daje się zauważyć również, że obecny w zestawie ThinkWare U3000 filtr polaryzacyjny znacząco redukuje ilość niepożądanych refleksów na szybie, a także zwiększa czytelność tego, co widoczne poprzez szyby nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdów. Tak więc kciuk w górę za filtr CPL w zestawie ThinkWare U3000. Aby nie było zbyt pięknie, ThinkWare U3000 gorzej radzi sobie w trudniejszych dla algorytmu przetwarzania obrazu sytuacjach podczas jazdy podmiejskiej. Widać wtedy dużą przewagę Blackview DR970 LTE+, która znakomicie radzi sobie z kontrolowaniem rozmycia ruchu. Standardowo w takiej sytuacji polecam skorzystanie z korekty ekspozycji. ThinkWare U3000 oferuje taką możliwość.
Jeśli więc jesteśmy gotowi pogodzić się z ciemniejszymi nagraniami, zyskać możemy o wiele lepszą czytelność obiektów, które pozostają w ruchu. A w przypadku sytuacji, kiedy odpukać będzie kiedyś konieczne odczytanie maksymalnej ilości informacji z nagrań, bo jakieś zdarzenie, zawsze można obrobić plik w postprodukcji, wyrównując ekspozycję. W drugą stronę to już niestety nie zadziała, jeśli mamy zarejestrowane nieczytelne poprzez rozmycie ruchu informacje, to już niestety nic się z tym nie da zrobić. Przechodząc do nagrań nocnych i dalszego porównania ThinkWare U3000 z Blackview DR970X LTE+, wciąż daje się zauważyć wyższą ostrość optyki ThinkWare. W ogólnym rozrachunku w nocy wygrywa jednak Blackview. DR970X LTE Plus lepiej przetwarza obraz, uzyskując wyższą rozpiętość tonalną, oferując lepiej czytelne szyldy, banery czy też sylwetki pojazdów. W obu przypadkach nie ma możliwości odczytywania tablic rejestracyjnych nadjeżdżających z naprzeciwka samochodów, aczkolwiek kamera Blackview daje możliwość próby oceny modelu i marki danego pojazdu. W przypadku ThinkWare nie będzie to raczej możliwe. Istotna różnica widoczna jest zwłaszcza w kontekście infrastruktury drogowej, a możliwość analizy znaków drogowych istotnie zwiększa użyteczność nagrań w kontekście materiału dowodowego. A co jeśli jednak chcielibyśmy również czytelne tablice rejestracyjne? Cóż, tutaj niestety nie ma sprytnego triku, który z poziomu ustawień pozwoli uzyskać to, co oferuje skuteczny tryb HDR w innych wideorejestratorach. Można więc polecić doposażenie pojazdu w drugi, kompaktowy i skuteczny w nocy wideorejestrator. Linki z propozycjami naturalnie również w opisie. ThinkWare U3000 uzupełnia 4K z kamery przedniej, dobrze wyglądającym 2,5K z kamery tylnej. Tutaj więc rysuje się kolejna przewaga nad Blackview, które to z tyłu nagrywa Full HD. Wszystkie istotne różnice dzielące kamery zamieszczam w tabeli porównawczej, która wraz z opisem i pełnym materiałem znajduje się w sekcji porównania kamer w opisach produktowych. Linki również standardowo poniżej. ThinkWare U3000 to wideorejestrator wyróżniający się na tle konkurencji, zwłaszcza trybem parkingowym z detekcją radarową, oferując tym samym wyróżniający się czas działania z aktywnym trybem ochrony parkingowej. Kamera zapewnia też bardzo użyteczne nagrania, chociaż nie idealne w trudnych warunkach. Jeśli więc monitorowanie parkingowe nie jest dla Ciebie priorytetem, możesz szukać innych opcji. W naszej ofercie znajdziesz również kamery 4K, wyróżniające się zarówno w dzień, jak i w nocy. Żadna z nich nie będzie jednak posiadać radaru. W tym miejscu muszę uczulić również na to, że ThinkWare U3000 nie zna języka polskiego. Kamera wydaje anglojęzyczne komunikaty, spolszczona nie jest również aplikacja mobilna, ani przeglądarkowa witryna dostępowa, czy dedykowany odtwarzacz plików. Podstawowa znajomość angielskiego będzie więc tutaj wskazana dla osoby chcącej korzystać z wideorejestratora ThinkWare, przynajmniej na chwilę obecną. Do pewnego stopnia irytować może również to, że dostęp do części ustawień uzyskujemy z poziomu aplikacji mobilnej ThinkWare Connected służącej do obsługi internetowej chmury. Część ustawień znajdziemy jedynie w drugiej aplikacji mobilnej ThinkWare Dashcam Link, która umożliwia zmianę tych zasadniczych ustawień poprzez Bluetooth, czy też połączenie się z kamerą poprzez Wi-Fi, czyli będąc już na miejscu w pojeździe. Jeszcze inne ustawienia zyskamy z poziomu przeglądarki, czy to komputera, czy przeglądarki naszego smartfona poprzez dostęp z poziomu witryny. Wielka szkoda, że każda możliwość połączenia z kamerą nie daje dostępu do całości ogółu funkcji, albo przynajmniej, że obie aplikacje mobilne nie zostały połączone w jedną, jedyną słuszną. Wiele więcej informacji dotyczących kamery znajdziesz w opisie produktowym. Polecam szczególnie dodatkowe zakładki, zwłaszcza opis funkcjonalny, gdzie w możliwie pełny sposób przedstawiam sposób działania kamery. Znajdziesz tam chociażby informacje o tym, jak w łatwy sposób sformatować kartę pamięci swojego wideorejestratora ThinkWare, jak zabezpieczyć nagranie, czy też jak ustawić takie efektowne świecące diody na froncie urządzenia. W opisie produktowym znajdziesz również linki do aplikacji mobilnych, witryny ze zdalnym dostępem, czy też dedykowany odtwarzacz plików wraz z instrukcją, jaką opcję odznaczyć, abyś je nie przycinał w trakcie odtwarzania plików. Znajdziesz również surowe nagrania zgrane bezpośrednio z karty pamięci, pozwalające ten odtwarzacz wypróbować, czy też po prostu ocenić pliki na własne oczy jeszcze przed zakupem kamery. Polecam. Polecam również samą kamerę ThinkWare U3000, ponieważ jest to propozycja wyróżniająca się w zakresie możliwości monitorowania parkingowego. Jeśli jakieś kwestie rodzą pytania, sekcja komentarzy jest Wasza, a w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas oraz przepraszam za katar.
Więcej informacji o kamerach samochodowych szukaj na naszym kanale YouTube, w mediach społecznościowych i na stronie wideorejestratory24.pl.